Dzień dobry. Tym razem dotarliśmy do Sandomierza. Jaką tajemnicę kryje dawny kościół reformatów? Czym jest ucho igielne i czy da się przez nie przejść? Jaki jest związek między największym gotyckim ołtarzem na świecie, dziełem Wita Stwosza i Sandomierzem? Czy można w Sandomierzu zapaść się pod ziemię? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym filmie. Gotowi na kolejną podróż w czasie i przestrzeni? No to ruszamy. Każde miasto ma swoje tajemnice i niezwykłe miejsca, ale żadne z nich nie ma ich tyle na niewielkiej przestrzeni, ile ma Sandomierz. Niespodzianką może też być położenie miasta. Znajduje się ono na historycznych terenach Małopolski. Same początki Sandomierza okryte są tajemnicą. Nazwa, wbrew obiegowej opinii, nie ma nic wspólnego z Sanem, który w pobliżu, w stronę Wisły domierza, czyli zmierza do Wisły, ale raczej od Sendomira, męża sprawującego sądy. Istniejąca od X wieku osada w kolejnym stuleciu stała się ważnym grodem w Królestwie Polskim, a w XII wieku stolicą księstwa. Pierwszym księciem był syn Bolesława Krzywoustego, uczestnik wypraw krzyżowych, książę Henryk. Przyszłe miasto składało się w tym czasie z grodu na Wzgórzu Zamkowym, podgrodzia na Wzgórzu Katedralnym oraz osady na Wzgórzu Staromiejskim, które stało się zalążkiem pierwszego miasta lokowanego zapewne przed najazdem mongolskim w 1241 roku. O randze Sandomierza świadczy fakt sprowadzenia tutaj zakonu dominikanów w 1226 roku. Był to drugi po Krakowie klasztor dominikanów na ziemiach polskich. Sandomierski kościół dominikanów pod wezwaniem świętego Jakuba pochodzi z drugiej połowy XIII wieku i jest jednym z najpiękniejszych późnoromańsko-gotyckich kościołów. Szczególnie cenny jest bogato dekorowany północny portal, zwany Bramą Niebios, z ręcznie wykonanej cegły, niegdyś pokryty barwną glazurą. Wnętrze kościoła, w którego historii były liczne burzliwe momenty, zostało przywrócone do stylu romańskiego podczas prac na początku XX wieku. W bocznej kaplicy poświęconej 49 męczennikom, dominikanom, którzy zginęli podczas mongolskich najazdów, znajduje się gotycka płyta nagrobna księżnej Adelaidy, córki Kazimierza Sprawiedliwego. Do kościoła przylega dzwonnica z dzwonem Piotr z 1314 roku, najstarszym datowanym polskim dzwonem. Wokół dzwonnicy rosną wielosetletnie lipy, według tradycji zasadzone korzeniami do góry przez świętego Jacka Odrowąża. Dzieje miasta na Wzgórzu Staromiejskim zostały przerwane podczas kolejnego z najazdów mongolskich, zwanych często w Polsce tatarskimi. W roku 1260 Sandomierz został zniszczony. Zginęło wielu mieszkańców z kasztelanem Piotrem Krępą na czele. Sandomierz odrodził się w nowym miejscu, na sąsiednim Wzgórzu Miejskim. Ponowna lokacja na prawie magdeburskim za czasów księcia Leszka Czarnego okazała się bardziej trwała. Bogacącego się i rozrastającego się miasta broniły umocnienia drewniano-ziemne, które w drugiej połowie XIV wieku zastąpiły mury o grubości ponad 2 metrów, mające obwód 1700 metrów. Do murów przylegało co najmniej 16 baszt, a do miasta prowadziły 3, a od XVI wieku 4 bramy. Poza niewielkimi fragmentami murów do naszych czasów zachowała się jedynie brama opatowska, ocalona od XIX-wiecznych rozbiórek. Ze szczytu bramy, z bogato dekorowaną renesansową attyką, rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków na centrum miasta. Spośród wielu budowli szczególnie wyróżnia się ratusz.
Powstał on w drugiej połowie XIV wieku po najeździe litewskim. Tak, to nie pomyłka. Do czasów Unii Polsko-Litewskiej łupieszcze wyprawy Litwinów docierały aż do Sandomierza, a miasto kusiło swym bogactwem. Ratusz w obecnej postaci to wynik przebudowy w dobie renesansu, kiedy jego szczyt przyozdobiła attyka przypisywana samemu Gian Maria Padovano. W XVII wieku z kolei dobudowano wieżę z zegarem. Budynek ratusza dominuje nad rynkiem nachylonym w kierunku ulicy Mariackiej. To na nim kwitł handel, to tutaj przybywali kupcy ze wszystkich stron świata. Przez Sandomierz wiódł szlak wiślany i zaczynał się szlak łączący ziemie polskie z ruskimi. Pod względem znaczenia w handlu miasto było trzecim najważniejszym ośrodkiem na ziemiach polskich, po Krakowie i Gdańsku. Złote czasy rozkwitu i prosperity Sandomierza trwały ponad 250 lat, do czasów potopu szwedzkiego. W nawiązaniu do dobrych czasów na rynku sandomierskim organizowane są jarmarki, na których wystawiają swoje prace także artyści, tacy jak pan Zbigniew Kasprzak. O rozmiarach minionego bogactwa przypominają rozległe podziemia sandomierskie. To dawne, wielopoziomowe składy towarów. O ich istnieniu zapomniano aż do pewnego wydarzenia z 1963 roku. Nauczyciel miejscowego technikum, pan Faber, kupował w kiosku przy rynku gazetę. Gdy kioskarz chciał mu wydać resztę, zauważył, że nauczyciel zapadł się pod ziemię. Dosłownie. Znaleziono go na głębokości 9 metrów. Pan Faber przeżył, ale okazało się, że położony na glebie lesowej Sandomierz może pójść w jego ślady i zapaść się. Większość dawnych komór podziemnych zasypano, pozostawiając jedynie liczący blisko 500 metrów szlak turystyczny biegnący przez XV-wieczne i późniejsze kupieckie piwniczki. Szlak ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Wielu liczy na spotkanie z duchem Haliny Krępianki, córki wcześniej wspomnianego kasztelana Piotra, która miała podstępem wprowadzić Tatarów do sekretnego przejścia i gdy znaleźli się oni w pułapce, została wraz z nimi zasypana przez sandomierskich obrońców. Podobno jej duch ukazuje się na turystycznym szlaku. Otoczenie Starego Miasta również obfituje w miejsca niezwykłe i tajemnicze. Są tu liczne wąwozy lesowe, mniej znane od tych w Kazimierzu Dolnym. Do najciekawszych należą wąwozy Świętej Królowej Jadwigi i mniej znany wąwóz świętojakubski. Kolejny wąwóz nosi nazwę, która działa na wyobraźnię – wąwóz Piszczele. Dawno temu doszło do osunięcia się stoku i odsłonięte zostały kości ludzkie. Jak mówi legenda, miały to być szczątki ludzkie z czasów najazdów tatarskich, bądź to mieszkańców, bądź Tatarów, wprowadzonych podstępem do lochów przez Halinę Krępiankę. Górna część wąwozu została przekształcona w urokliwy park miejski. Tajemniczych miejsc jest więcej. Położony poza obszarem Starego Miasta dawny kościół reformatów pod wezwaniem świętego Józefa skrywa w podziemiach trumnę ze zmumifikowanym ciałem. To zmarła pod koniec XVII wieku 18-letnia córka wojewody sandomierskiego Teresa Izabela Morsztynówna. Wychowywana przez siostry sakramentki, interesowała się życiem zakonnym, choć sama nie była jeszcze zdecydowana na wstąpienie do zakonu. 18 lat po jej śmierci rodzice zapragnęli zajrzeć do trumny i wtedy okazało się, że ciało ich córki było w doskonałym stanie, nie uległo rozkładowi. Trumna była otwierana jeszcze kilka razy, a opis stanu zachowania sprzed 84 lat odpowiada obecnemu wyglądowi mumii. Aura tajemniczości, legendy – to wszystko sprzyja powstawaniu dzieł literackich. Kilka lat temu Sandomierz stał się tłem dla popularnej powieści kryminalnej Zygmunta Miłoszewskiego „Ziarno prawdy”. Dobrze przemyślana intryga, fałszywe tropy, okrutne morderstwa z legendą mordów rytualnych w tle zadecydowały o ekranizacji książki. W 2014 roku w mieście pojawiła się ekipa filmowa. Nie pierwsza w tym mieście.
O wiele lżejszy charakter ma serial Ojciec Mateusz, mimo ukazanych w nim licznych morderstw. Dzięki tej popularnej serii liczba odwiedzających Sandomierz znacząco wzrosła. Spacerując po tym mieście właściwie co chwilę można natrafić na turystów poszukujących miejsc, w których kręcono serialowe ujęcia. Wielu trafia do otwartej kilka lat temu wystawy Świat Ojca Mateusza, gdzie pośród oryginalnych rekwizytów serialu ustawiono figury woskowe przedstawiające główne postaci serialu. Realizm i szczegóły wywołują niesamowite wrażenie. Ci, którzy znają serial, wiedzą, że ksiądz Mateusz dobrze gra w szachy. Tradycja gry w szachy jest w Sandomierzu bardzo długa. Można się o tym przekonać, odwiedzając sandomierski zamek, ale o tym za chwilę. Zamek, który możemy zwiedzać, to zaledwie zachowana 1/3 oryginalnej budowli. Wznosi się on na wiślanej skarpie. Ufundował go Kazimierz Wielki na miejscu wczesnego grodu z drewniano-ziemnymi wałami wzniesionego przez pierwszych piastów. Zamek króla Kazimierza był jednym z ponad 30 ufundowanych przez niego murowanych warowni. I chyba jedną z ulubionych, bo gościł w niej 18 razy i łącznie spędził na zamku 2 lata swojego życia. Najstarsza, zachowana część zamku pochodzi jednak z późniejszych czasów króla Kazimierza Jagiellończyka. To tak zwana Kurza Noga. Za sprawą kolejnych Jagiellonów, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, średniowieczny zamek został przekształcony w renesansową rezydencję. Pracowali przy nim znani z prac na Wzgórzu Wawelskim mistrz Benedykt i Santi Gucci. Zamek posiadał 3 skrzydła oraz arkadowy dziedziniec domknięty murem kurtynowym. Niestety, podczas walk o Sandomierz w czasie potopu szwedzkiego doszło do olbrzymiego wybuchu. Miało zginąć ponad 1000 osób, a zamek uległ zniszczeniu. Najmniej zniszczone skrzydło zachodnie zostało odbudowane i przebudowane. Od czasów rozbiorów aż po okres tuż po II wojnie światowej zamek służył jako więzienie. Obecnie na zamku znajduje się Muzeum Zamkowe. Do najciekawszych eksponatów na wystawie należą bierki szachowe z XIII wieku, jedyne tego rodzaju w Polsce. To również unikat na skalę europejską. Kolejny ciekawy eksponat znajduje się w Kurzej Nodze. To kopia tzw. korony sandomierskiej. Oryginał, przechowywany w skarbcu katedralnym na Wawelu, został odnaleziony podczas prac porządkowych w ogrodzie przy Sandomierskim Seminarium Duchownym. Jest to tak zwana korona hełmowa, podróżna, wiązana z osobą króla Kazimierza Wielkiego, który śmiertelnie ranny miał ją złożyć w kolegiacie jako pokutę za złamanie zakazu polowania w niedzielę. Jest to jedyna polska niegrobowa korona i jedna z 3 typu hełmowego zachowanych na świecie. Korona sandomierska nie jest jedynym skarbem związanym z Sandomierskim Seminarium Duchownym. W budynkach, będących niegdyś klasztorem sióstr Bernardynek, 1 września 1939 roku złożono część skrzyń zawierających ewakuowany z Krakowa ołtarz Wita Stwosza. 30 skrzyń z największymi figurami z ołtarza opuściło Kraków nocą z 28 na 29 sierpnia 1939 roku na pokładzie Galaru. Najważniejsza część skarbu spoczęła w kruchcie tutejszej Bazyliki Katedralnej. Niestety, arcybiskup krakowski książę Adam Sapiecha dla ratowania życia zakładników został zmuszony wskazać Niemcom miejsce jego ukrycia. Skrzynie z rzeźbami zostały wywiezione do Niemiec. Ołtarz na szczęście został odzyskany i w 1946 roku powrócił do Krakowa. W 3. dzień wojny z Krakowa w stronę Sandomierza wyruszył kolejny galar z bezcennymi dziełami sztuki. Tym razem były to skarby z Wawelu, arasy, miecz szczerbiec i inne ważne przedmioty. Po dotarciu do Sandomierza miały one być transportowane dalej drogą lądową. Kiedy galar dotarł do miasta, było ono właśnie bombardowane przez niemieckie lotnictwo. W związku z tym podjęto dalszą podróż zakończoną w Mięćmierzu koło Kazimierza Dolnego.
Pasażerowie galaru z arrasami, mijając miasto, mogli ujrzeć panoramę miasta podobnie jak pasażerowie dzisiejszych statków wycieczkowych. W czasie półgodzinnego rejsu można podziwiać widoki na Góry Pieprzowe, najstarsze polskie góry. Ale przede wszystkim można zachwycić się piękną panoramą Sandomierza, na wzgórze staromiejskie z kościołem świętego Jakuba, zamek oraz Stare Miasto. Nad Starym Miastem, nad Skarpą Wiślaną, dominuje sylwetka Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwsza świątynia została ufundowana przez Bolesława Krzywoustego. Obecna budowla pochodzi z czasów Kazimierza Wielkiego. W jej wnętrzu znajdują się jedne z najcenniejszych obok lubelskiej kaplicy zamkowej i kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu malowidła w stylu rusko-bizantyjskim. Pochodzą one z pierwszej połowy XV wieku. We wnętrzu katedry zwracają też uwagę XVIII-wieczne obrazy z cyklu Martyrologium Romanum, ukazujące wybrane przykłady śmierci męczeńskiej. Kilka z nich związanych jest z historią miasta, jak najazd tatarski, śmierć dominikanów czy wysadzenie zamku przez Szwedów, oraz wzbudzający największe emocje mord rytualny, który pojawia się w powieści i filmie Ziarno Prawdy. W otoczeniu katedry znajduje się kilka kolejnych interesujących budowli, jak dzwonnica, pałac biskupi, a przede wszystkim dom Długosza. Jest to jeden z 3 domów obok Krakowa i Wiślicy, ufundowanych przez kronikarza Jana Długosza. Obecnie mieści się w nim Muzeum Diecezjalne. Nieopodal, na skraju Skarpy, wznosi się Gostomianum, szkoła średnia, jedna z najstarszych w Polsce. Powstała na początku XVII wieku jako kolegium jezuickie. Obecnie w jej budynkach znajduje się liceum. Właśnie ta część miasta, ale także nadwiślańskie krajobrazy sprzyjały twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, który przyjeżdżał do Sandomierza przez blisko 60 lat. W swoim dzienniku tak pisał: zresztą, jeśli chodzi o urodę, to niczym widoki sandomierskie nie ustępują widokom Palermo. Czy też w cieniu sandomierskiej katedry, przy płaczliwym dźwięku jej wieczornego dzwonu za tonących, powstawały moje najlepsze rzeczy. Tu powstały m.in. dramat Lato w Noą, opowiadania Młyn nad utratą, Zygfryd czy Tatarak. Pisał też o samym mieście w powieści historycznej Czerwone tarcze oraz powieści dla młodzieży Wycieczka do Sandomierza. Pisarz najczęściej przyjeżdżał do Sandomierza przed II wojną światową. Był to czas, kiedy miasto bardzo się ożywiło. Według planów ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, współtwórcy Gdyni, Sandomierz miał stać się ponad 100-tysięcznym miastem, stolicą nowego województwa i głównym ośrodkiem centralnego okręgu przemysłowego. Plany te zniweczył wybuch II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku obiekty strategiczne w mieście jak mosty na Wiśle i dworzec kolejowy były celem intensywnego bombardowania przez niemieckie lotnictwo. Po zajęciu miasta 13 września 1939 roku celem stały się osoby wykształcone, tworzące lokalną inteligencję. Aresztowani w większości zostali wywiezieni do obozu w Auschwitz. Polską odpowiedzią na terror był silny ruch oporu ugrupowań Jędrusiów, AK i batalionów chłopskich. Terror nie ominął stanowiącej 1/4 populacji miasta ludności żydowskiej. Żydzi mieli mieszkać w Sandomierzu już w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Obok Żydów krakowskich i lwowskich należeli do najbogatszych w Królestwie Polskim. Ale losy tutejszej gminy były dramatyczne. Od początku XVII wieku przez następne 100 lat jej przedstawiciele 8-krotnie byli oskarżani o mordy rytualne. Ostatnie 3 procesy skończyły się wyrokami śmierci. W czasach okupacji hitlerowcy utworzyli w czerwcu 1942 roku getto dla ponad 5000 osób, które w październiku przewieziono do obozu zagłady w Bełżcu.
W listopadzie tego samego roku utworzono tzw. getto wtórne dla 7 000 Żydów, głównie z Rzeszy oraz tych, którzy ukryli się przed wcześniejszymi wywózkami. W styczniu większość mieszkańców wtórnego getta wymordowano w obozie zagłady w Treblince. O żydowskiej przeszłości Sandomierza przypomina pochodzący z połowy XVIII wieku budynek synagogi. Obecnie mieści się w nim archiwum państwowe. Pomimo działań wojennych najcenniejsze zabytki Sandomierza ocalały. Pod koniec wojny doszło do niebywałego wydarzenia. Dowodzący w tym rejonie oddziałami Armii Czerwonej pułkownik Wasyl Skopenko, pragnący przed wojną zostać architektem, zachwycony piękną panoramą miasta, wydał rozkazy oszczędzające miasto przed ciężkimi walkami. Sam poległ pod Wrocławiem pod koniec wojny, ale przed śmiercią zdążył wyrazić ostatnią wolę bycia pochowanym w Sandomierzu. Po upływie lat nie wszystko w historycznym centrum wygląda tak samo. O tym, co zmieniło się w zabudowie dawnego Sandomierza, można się przekonać, sięgając do dawnych zdjęć miasta. Zapraszamy do kolejnej podróży w czasie i przestrzeni razem z sandomierskim fotografem Marcinem Kasiewiczem. Przybyły ze Staszowa do Sandomierza pod koniec lat 80. XIX wieku był jedynym w tym okresie zawodowym fotografem działającym w tym rejonie. Praca fotografa nie zapewniała mu utrzymania, gdyż polecał swoje usługi także jako malarz, pozłotnik oraz snycerz. Ale to właśnie jego fotografie są najcenniejsze, ponieważ utrwaliły dawne widoki Sandomierza i portrety jego mieszkańców. Sandomierz to miasto skarbów, także tych naturalnych. Poza niezliczonymi sadami z uprawą jabłek, już 800 lat temu na nasłonecznionych stokach wokół miasta rozwijały się winnice. Tuż obok zamku znajdowała się jedna z najstarszych winnic, założona w XIII wieku przez dominikanów. Obecna winnica Świętego Jakuba powstała 10 lat temu po 150-letniej przerwie i liczy około 1 hektara powierzchni. Inny skarb Sandomierza i okolic jest znacznie starszy, ma około 160 milionów lat. To krzemień pasiasty, który przez pradawnego człowieka w czasach neolitu był używany do wyrobu siekierek o charakterze obrzędowym i magicznym. Jego walory jubilerskie, rzadkość, dekoracyjność i właściwą twardość dostrzegł 50 lat temu sandomierski złotnik Cezary Łutowicz. Dziś biżuteria z krzemienia pasiastego cieszy się coraz większym uznaniem na całym świecie. Powoli nadchodzi czas pożegnania z Sandomierzem. Jeszcze jedno wieczorne przejście przez Bramę Opatowską. Jeszcze jedno spojrzenie na Stare Miasto. I w końcu na Ucho Igielne, o którym Wiesław Myśliwski, pisarz i absolwent Gostomianum, tak napisał. Niektórzy, doszedłszy do Ucha Igielnego, przystawali, jak gdyby po połowie życia, bo przeważnie wtedy nachodzą nas pierwsze lęki przed przyszłością i zaczyna się człowiek oglądać za przeszłością.
a ucho igielne znajdowało się mniej więcej w połowie schodów. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Dziękujemy wszystkim widzom za oglądanie filmów na naszym kanale. Serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnej podróży w czasie i przestrzeni już za 3 tygodnie.